Pupile bojowe, nowi bohaterowie, nowa mapa, nowe behemoty. To wszystko znajdziemy w nowym sezonie Zakrzepła Przysięga jako sezon drugi i wiele więcej. Krótko wam o tym opowiem, zapraszam. Witajcie moje drogie władczynie i władcy miast w Call of Dragons. Dzisiaj wam krótko przedstawię, o co chodzi z tym drugim sezonem. Nic wam nie pokażę jeszcze konkretnego, bo ja sam w ten sezon jeszcze tutaj nie wszedłem. Po prostu mam końcówkę sezonu i czekamy zapewne, aż inne serwery jeszcze tam pokończą swoje zapewne zmagania w grze. Więc króciutko chciałem wam pokazać, o co chodzi z tym nowym sezonem, bo będzie wiele ciekawostek. Na samym wstępie podam wam jeszcze fajną ciekawostkę jako takiego protipa, bo wiele osób się pyta, ile trwa w sumie sezon? Bardzo często takie pytania się pojawiają, czy to na czacie w grze, czy to nawet w prywatnych wiadomościach tutaj, czy w prywatnych wiadomościach na Instagramie dostawałem, w komentarzach pod filmami. Już wam mówię konkretnie, najprostszym sposobem jest spojrzenie sobie w złotokamieniu po prostu na pierwsze swoje wydarzenie. Pamiętajcie o tym. Spoglądacie swoje pierwsze wydarzenie. Wasz serwer zapewne mógł wystartować 7 dni wcześniej albo 5 dni wcześniej, prawda? I to zadanie tutaj rozpoczyna się 25 czerwca. I spoglądacie sobie następnie na ostatnie zadanie w złotokamieniu. I macie tutaj datę 20 sierpień, czyli generalnie sam sezon trwa plus minus do 2 miesięcy z hakiem, może troszeczkę mniej, może troszeczkę więcej. To wszystko też zależy od tego, jak wy wystartujecie jako pierwsi z waszym serwerem, następny serwer zostanie puszczony tydzień później, trzeci serwer zostanie puszczony jeszcze tydzień później, to już są 2 tygodnie i na przykład czwarty serwer zostanie wypuszczony 3 tygodnie później, no to w sumie czasem jest tak, że jeśli wy będziecie tym pierwszym serwerem, gdzie będziecie mieli rywalizować w czwórkę, będzie miało was złączyć, no to wiadomą kwestią jest, że będziecie musieli poczekać, aż ostatnie królestwo, czyli w tym przypadku serwer, skończy swoje zmagania w grze. Wtedy gra bezpośrednio będzie mogła was połączyć w jeden cały serwer z 4 i będziecie mogli wtedy sobie grać na nowym sezonie. Zakrzepła Przysięga, czyli pełnoprawny sezon drugi. W końcu. Mianowicie to, czym uraczy nas gra w nowym sezonie, jest to dodatkowo nowa mechanika, czyli poznaj pupile bojowe. To, co mamy tutaj krótko napisane, jest to poluj na najsilniejsze i najrzadsze zwierzaki. Czyli zapewne możemy się domyślić, że będziemy mieli jakieś zwierzaki na mapie, na które będziemy mogli polować, albo w jakichś zadaniach, które będziemy mieli wyznaczone, żeby zdobywać te zwierzaki. Zapewne to nam poszerzy troszeczkę bardziej naszą rozgrywkę, bo do każdej postaci będziemy mogli dopasować różne pupile bojowe, jak i na przykład same cechy, czy jakiekolwiek umiejętności, albo statystyki. Będziemy mogli je nazywać i karmić. Czyli może to będzie troszeczkę taka zabawa w takie minigierki z takim jajkiem, pamiętacie, za dzieciaka? Nieważne. To jest bardzo fajny element, gdzie będzie mógł nas troszeczkę bardziej przybliżyć do tej gry i do naszych zwierzaków, żebyśmy mogli się bardziej poczuć z tym. Walcz u ich boku, czyli wiadomo, no te zwierzaki będą z nami walczyły przy na przykład jakichś behemotach, przy walkach, przy graczach, będą nam pomagały swoimi statystykami, a może i nawet jakimiś umiejętnościami. Jeszcze nie jest to do końca określone, ale zapowiada się to bardzo ciekawie. Ponadto nowa mapa jest mniejsza, będziemy mogli odkrywać nowy teren, na nowym terenie się poruszać, walczyć, zabijać behemoty, odkrywać ten teren przede wszystkim. No tego to się w ogóle nie spodziewałem, dla mnie to jest bardzo duże zaskoczenie i fajna opcja. Dla przykładu możecie sobie porównać tą mapę obecną, no i wstawiam wam od razu obecną mapę Tamaris, bo może niektórzy nie wiedzą, jak wygląda. Nowe behemoty do zabijania, lodowa smoczyca i lodowy gigant. O, kocham lodowy i mroźny content. Będą nowe ranki, nowe nagrody, dodatkowo nowe benefity. No nie wiem, czego tu chcieć więcej, nowa walka, nowa mechanika. No dla mnie bardzo duży tutaj plus w tym przypadku. Nowi bohaterowie, jeśli ktoś gra mocno pod kawalerię, to będzie bardzo uraczony. Mamy 2 nowych bohaterów odnośnie kawalerii, garnizonu, przeciwko graczom, kontroli i umiejętności. No i tutaj pojawia się też oczywiście nowy artefakt, skierowany też przede wszystkim dla kawalerii, ale zobaczymy, może będziemy mogli używać też jakichś innych tutaj specyfikacjach i legionach. Nowe cuda. Nie wiem jak wam, ale mi się bardzo podobała akurat ta kwestia odkrywania cudów. Nie zachwalam tutaj jakby na plus, aczkolwiek pamiętam niektóre takie fajne budowle z jakimiś, powiedzmy, fontannami, wilkami. Były też takie fajne posągi. Mi się fajnie to odkrywało. Dodatkowo dostawaliście też z tego fajne benefity, tak? Bo były też tam klucze, były jakieś przyspieszenia, były też jednostki, te 4 z tego co pamiętam, latające, bynajmniej w mojej frakcji, nie wiem jak u was. Także ja bardzo fajnie reaguję. Jest to jakiś zamek, jest jakiś targ. Jest to bardzo też klimatyczne przede wszystkim. Ciekawe, czy coś tam będzie można kupić. No i w sumie z takich pierwszych informacji o nowym sezonie to tyle na razie. Jeśli coś się pojawi nowego, zapewne dam wam znać jeszcze. Flow like water, so I'm going mainstream. Powinny wam się pokazać właśnie 2 opcje do skorzystania. Jest to oczywiście migracja w dywizji i dodatkowo będzie to sanktuarium dla pupili. Sytuacja wygląda bieżąco, będziemy mogli się przenieść na dany serwer, o ile sobie taki serwer wybierzemy z naszym na przykład przymierzem. Jeśli wy będziecie chcieli się umówić z jakimś innym przymierzem, żeby przenieść się na dany serwer, no to po prostu zachowajcie 5000 klejnotów z tego co mi wiadomo, bo będzie to wymagane, żeby móc takie przenosiny wykonać, czyli tak zwaną migrację. Limitu migracji na dany serwer nie macie. Informacja
informacja o migracji w dywizji pokaże wam się dzień wcześniej i cały dzień będzie to trwało, a sam początek migracji zaczyna się wtedy po 24 godzinach. Temat pupili bojowych. Wchodzicie sobie w ikonkę z brzegu po prawej stronie, ten domek tak zwany, i to jest nasze sanktuarium dla pupili. Tutaj ukaże wam się krótki dialog z Chakchą i będziecie mogli sobie wybrać jednego z pupili. Te pupile mają różne specyfikacje, ale to, jakie umiejętności dostaniecie, to czasem jest po prostu losowe. Więc z samego początku możecie się kierować tym, kto wam się podoba, albo możecie próbować trafić w daną postać, żeby wam dopasowało konkretne umiejętności. Czyli normalnie jeśli chodzi o niedźwiedzia, no to będzie bardziej gdzieś tam skierowany pod leczenie i pod jakieś tankowne postacie, pod zwarcie, choćby i nawet może gdzieś tam pod kawalerię. Z kolei ptaki będą kierowane gdzieś na kierunek magów, łuczników, bardziej łuczników pod krytyk i dodatkowo jakąś prędkość marszu, jak i nawet zbieractwo. Jeśli chodzi o lodowe jaszczury, z tego co zaobserwowałem, no to na pewno magiczne postacie, na tą chwilę i jakaś fajna obrona, dodatkowo z magiczną postacią, więc tutaj możecie coś wtedy próbować tam trafić, ale z samego początku będziecie sobie przerabiać więcej pupili później, jak będziecie je zbierać i tam będziecie mogli sobie coś konkretnego dobrać, domodyfikować, zebrać, zesparować, czy nawet nałożyć konkretne umiejętności w postaci kart. Ja sobie wybrałem lodowego niedźwiedzia, bo kocham lodowy content. Swoje pupile bojowe pozyskujecie poprzez swoje nakazy. Swoje nakazy macie początkowo 2. Jeśli będziecie chcieli zwiększyć te nakazy, tutaj bardzo ważna ciekawostka dla was, wchodzicie sobie w tablicę ogłoszeń, jak wam pokaże się już menu wyboru pupili początkowych i przewijacie sobie tutaj. Macie tutaj wybitną administrację. Wiele osób nadal jeszcze o tym nie wie, my ciągle o tym trąbimy na czacie i do nowych użytkowników, którzy się zaznajamiają z tematem pupili, że mamy tutaj powiększenie nakazów do 3. Zróbcie to sobie od razu od samego początku i będziecie mogli pozyskiwać większą ilość pupili i na przykład wymieniać je na karty, czy sparować je. Jeśli chodzi o przedmioty, na przykład mikstury regeneracji, no to możecie sobie wejść tutaj w nasz bazar, klikamy sobie w ikonkę, sklep i tutaj zjeżdżacie na tu. Macie miksturę regeneracji, to możecie sobie kupować za 40 klejnotów. Generalnie te klejnoty pod koniec sezonu pierwszego plus, powiem wam, że lecą w niesamowicie dużej ilości, także nie będzie to problemu, żebyście mogli sobie wydać na to klejnoty, a zawsze to się przyda, jeśli będziecie tego potrzebowali. Nasze przymierze, klikamy w sklep i możecie sobie zjechać tutaj na dół. Chodzi o zakładkę drugą jako sklep z zasługami. Zdobywając zasługi możecie sobie kupować tutaj nasze mikstury. Kupujemy do maksa, na przykład zależy ile macie tych zasług. Ja kupiłem teraz maksa. Możecie też tu sobie odświeżyć, to wam się mogą pojawić znowu następne. Tutaj także może wam się coś trafić, także obserwujcie. Możecie też sobie tutaj odświeżać i mamy następne mikstury. Klikamy regeneruj i wybieramy sobie to, co trafimy. Regeneruj nadal. Mamy elitarny. Wybieramy wszystkie umiejętności prawie na plus, prócz siły, tylko że zmniejsza nam się stack. Ok, no to już to wygląda troszeczkę lepiej, zapisz. Tak właśnie wygląda wymiana miksturami. Ponadto pupile bojowe expicie sobie poprzez atak na przykład mrocznych, wybieracie sobie Legion Mrocznych, wybieracie sobie pupile, które chcecie dodać do naszych jednostek. Pamiętajcie, że od drugiego poziomu dopiero możemy umieszczać takowe pupile z naszymi tutaj jednostkami. Wybieramy Mars, zabijamy takowy Legion Mrocznych i nasze jednostki dostają tutaj dodatkowy poziom i dodatkowe doświadczenia. Jeśli nie będziecie mieli wystarczająco miejsca, no to takowe miejsce możecie sobie powiększyć za liczbę klejnotów. Nie jest to stopniowo dużo, bo jest to 10, 20, 50 i tak dalej. Będzie to dalej się powiększało oczywiście pewnie o dwukrotność. No i co, moi drodzy, jak już znacie takowe mniej więcej podstawy, no to pozostaje nam wybrać się na polowanie. Na polowanie na pupila. Klikacie sobie wyszukiwanie, klikacie w zakładkę bestie, możecie sobie tu wybrać konkretnego na przykład zwierzaka, którego chcecie złapać. Pokazują wam się tutaj wtedy różne zwierzaki. Ja tutaj po prostu kliknę jakiegoś losowego. Mamy tutaj losowego zwierzaka, jakim jest śnieżny ptak. Klikamy sobie na niego, klikamy schwytaj i klikamy stwórz wiele. Wybieramy sobie wszystkie jednostki, bo to nie ma znaczenia, ile będziemy chcieli pozyskać. Te nakazy nam znikają w postaci 1 na 1 bestię. Także nie musicie się o to tutaj zamartwiać. Wysyłamy swoje jednostki do schwytania takowej bestii. Dość obrony troszeczkę mają, także możecie sobie ładować tam wszystkim, co potrzebujecie, żeby to jak najszybciej schwytać. Czasem niektóre bestie mogą też się leczyć mocno, także po prostu wysyłajcie wszystkie legiony, żebyście nie mieli z tym problemu, czy zabijecie, czy też nie. No chyba, że macie jednostki T5 i wszystko ulepszone na maksa, to jest różnica. Jedna z waszych postaci będzie chciała schwytać. Schwyta, macie taką bestię schwytaną, wchodzicie sobie w zakładkę tutaj i macie tutaj tego ptaka. On ma tutaj takie umiejętności jak perzety legionu i przenikanie obrony legionu wroga 0,3. Jeśli wam takowe statystyki się nie podobają, czy chcecie na przykład danego zwierzaka sobie tutaj zamienić, ja na przykład wezmę sobie tutaj jaszczura, no to klikacie sobie tutaj i miksturami regeneracji możecie sobie zmieniać ich statystyki, połączenie ich.
Czyli możemy stworzyć coś takiego jak dziedziczenie umiejętności, wybieramy sobie tą samą postać, czyli w tym przypadku będzie ten niebieski niedźwiedź i czekamy sobie ileś tam sekund, na dole lecą sekundy. Jak będziecie chcieli to robić, to zawsze wybierajcie tą pierwszą postać, która ma być zachowana, bo umiejętności przechodzą z tej drugiej postaci na tą i ta znika wtedy. I tutaj będziecie mogli to wtedy zaakceptować za pomocą 5000 naszych monet. Monety możemy zdobywać poprzez kupno w grze, a także poprzez sprzedaż kart, czyli umiejętności. W tym przypadku wchodzimy sobie w naszego pupila, klikamy sobie wtedy w takiego małego ptaszka, klikamy potwierdź i wtedy dostaliśmy naszą miksturę regeneracji. Tutaj sprzedaliśmy swojego śnieżnego ptaka i dostaliśmy umiejętność w postaci jakiejś kuleczki. Możemy sobie wejść, żeby poderzyć tą umiejętność konkretną, czyli mamy tutaj wtedy, jest to przenikanie tarczy, przenikanie obrony legionu wroga. Możemy sobie kliknąć sprzedaj i sprzedajemy za daną ilość tutaj monet. W taki sposób możemy zdobywać nasze monety. Dodatkowo, jeśli będzie taka potrzeba, to taką kartę możecie wrzucić sobie w jakiegoś pupila. Klikacie sobie użyj i wybieracie pupila, do którego byście chcieli to umieścić. Jeśli chodzi o kwestię serduszek, no to ona będzie się codziennie pojawiała po naszym resecie. Przy oczyszczaniu naszego sanktuarium te serduszka też będą się zwiększać u wszystkich pupili, o tym pamiętajcie. Jeśli chodzi o losowanie naszego podarunku, to możemy sobie kliknąć tutaj, mamy źródło żetonów pupili, czyli codzienna interakcja, czyszczenie, obdarowywanie naszymi przedmiotami. Tutaj na przykład z tych konkretnych podarunków będziemy mogli wylosować sobie jakiś przedmiot, który będziecie mogli przekazać swojemu pupilowi, czyli przykładowo coś z takich przedmiotów, jak to przekażecie, nasze serduszka się zwiększają, a dodatkowo dostajecie znowu punkty do naszych losowych podarunków. Jak zbiorę więcej doświadczenia, jakieś wskazówki, porady na pewno się pojawią w następnym filmie. Ponadto, jeśli macie jakieś pytania czy sugestie, albo widzicie jakieś bugi czy błędy w grze, możecie to kierować bezpośrednio do zespołu Call of Dragons. Odpowiadają bieżąco na pytania, bo widziałem, że tutaj pojawiało się coś, ogólnie poszczególnych tutaj pytań. Dostaniecie też takiego maila z rozpoczęciem nowego sezonu i datą, także monitorujcie sobie skrzynkę systemowe. Możecie też to sobie zapisać, żebyście pamiętali, klikacie zapisz, wchodźcie sobie w zapisano i macie tutaj po prostu swojego maila, gdzie wam nie ucieknie. Ja zawsze zapisuję jakieś ważne informacje z poprzedniego sezonu, z tego sezonu, żebym wiedział, kiedy to startuje, na co mam się przygotować, o czym mam na przykład gdzieś tam pamiętać. No i tutaj macie od razu linka, gdzie możecie sobie też złożyć jakąś opinię, czy na przykład jakąś sugestię odnośnie rozgrywki. Co najważniejsze, dzięki, że jesteście, łapka, subskrypcja, żeby inne osoby też widziały, wbijcie na social media. Jeśli nie oglądaliście poprzednich filmów, no to zapraszam na kanał, prowadzę też oczywiście takie shorty bardziej humorystyczne z opowiadaniami. Dzięki za oglądanie, miłego dnia wam życzę, władczynie i władcy miast Call of Dragons. Widzimy się na polu bitwy, no to siema i cześć!